Cześć! Witam Was dzisiaj z Hiszpanii, z Galicji, a dokładnie z Santiago de Compostela. Zatrzymałyśmy się w A Coruni, ale przyjechałyśmy dzisiaj na wycieczkę do Santiago, które jest chyba najbardziej znanym miastem w całej Galicji. Santiago de Compostela jest stolicą regionu, zachwycającą turystów swoją zabytkową zabudową. Natomiast liczni pielgrzymi i wędrowcy przybywają tu drogą świętego Jakuba. Właśnie tutaj, przed katedrą, kończy się słynna droga Camino de Santiago. Droga jest wyznaczona znakami muszli. Centrum Santiago dominuje ogromna katedra z 2 potężnymi barokowymi wieżami. Mnie natomiast bardziej do gustu przypadło muzeum znajdujące się w katedrze, z którego rozpościera się doskonały widok na plac Obradoiro. Natomiast jeśli zapragniecie podziwiać całe Santiago z góry, to możecie wejść tu na jedną z owych barokowych wież. Dzisiaj wybieramy się w kierunku wieży Herkulesa, która jest najstarszą działającą latarnią morską w Europie. Nie wygląda aż tak staro, ponieważ została przebudowana w XVIII wieku. Wieża Herkulesa została zbudowana w II wieku przez Rzymian, ale legenda głosi, że naprawdę zbudował ją Herkules. No i zaczęło padać, więc wizytę na wieży Herkulesa przekładamy na następny dzień. I chyba wracamy na jakiś fajny lunch do centrum A Coruni. Galicja słynie z doskonałych owoców morza. Za to na deser zamawiamy pyszne churros z gęstą czekoladą. Znajdujemy się teraz w samym sercu A Coruni, na placu Maria Pita, nazwanego na cześć lokalnej bohaterki, która ostrzegła miasto przed napadem Francisa Drake'a. I dzisiaj już przy pięknej pogodzie udało nam się kupić bilety na wieżę Herkulesa i będziemy teraz wchodzić po 230 paru schodach. historią wieży Herkulesa jest powiązanych wiele legend. Niektóre, jak wspomniałam wcześniej, z Herkulesem,
który zabił złego władcę, a jego głowę pochował właśnie w miejscu, gdzie stoi obecnie latarnia. Co ciekawe, to miejsce jest również powiązane z mitami celtyckimi i legendarnym władcą Breoganem, który podobno założył miasto Brigantia, czyli współczesną A Corunię. Oprócz wieży Herkulesa są tutaj też świetne miejsca na spacery. Natomiast jeśli macie samochód, warto wybrać się na północ, na Costa de Morte, wybrzeża nazwanego tak z powodu licznych statków, które tam rozbiły się o skały. Dzień pobytu decydujemy się jednak tutaj zostać w A Coruni i wybieramy się teraz do Muzeum Archeologicznego. Muzeum Historyczne i Archeologiczne jest umiejscowione w zamku San Anton, czyli dawnej fortecy położonej na niewielkiej wyspie w zatoce. Zamek służył jako miejsce kwarantanny dla marynarzy przybywających z chorobą nazywaną wtedy jako ogień świętego Antoniego, a dzisiaj znaną jako ergotyzm. Oczywiście kwarantanna była nieskuteczna, gdyż choroba jest wynikiem zatrucia sporyszem, a ogień trawiący chorych to była postępująca gangrena. W późniejszych wiekach historia fortecy była również ponura, gdyż służyła jako więzienie. Trafiali tu zarówno naukowcy, którzy podpadli inkwizycji, aż po ofiary dyktatury Franco. Na zakończenie dnia udajemy się do dużo mniej ponurego miejsca, bo do akwarium w A Coruni, które jest przede wszystkim poświęcone organizmom występującym w Oceanie Atlantyckim. I tu na pięknej, pustej plaży w A Coruni kończę moją relację z Galicji. Do zobaczenia wkrótce.